Okay, let's go. Dzień dobry YouTube, 1 grudnia, jakieś 2 tygodnie od ostatnich zawodów i myślę, że to dobry moment, żeby rozpocząć vlog masowy. Jestem już 2 tygodnie na tak zwanym reboundzie, już zacząłem trening powiedzmy masowy, bez doładowywania mega ciężaru na tych ćwiczeniach. Próbuję trochę zregenerować organizm, troszkę odpocząć. Robię oczywiście badania, próbuję wyprostować ewentualne rzeczy, które pojawiły się w trakcie przygotowania do zawodów. Sezon był długi, a właściwie 2 sezony, bo wiosenny i jesienny, także trochę organizm dostał po dupie, także tam drobne rzeczy są do wyprostowania. Myślę, że teraz listopad i grudzień to będą takie miesiące, gdzie jeszcze troszkę będę się regenerował, natomiast od stycznia no to już pewnie będzie masa taką pełną gębą z dużo cięższymi treningami. Aktualnie robię 5 treningów tygodniowo. Myślę, że to tak zostanie przez całą masę. No ale tak jak mówię, nie dochodzę teraz do maksów, raczej staram się jeszcze nie nadwyrężać organizmu. Przede wszystkim chodzi mi o stawy i ścięgna. No, jak wiecie, tutaj mam spore problemy, szczególnie z barkami, z lędźwiami, także no i jeszcze oczywiście z kolanami. Także no troszkę trzeba się tutaj poregenerować. Teraz w ramach zabiegów regeneracyjnych mniej więcej raz w tygodniu robię sobie dożylne wlewy witaminowe. Składają się one z glutationu, czyli tak zwanego TADA 600, solkoserylu, multivitaminy, aminokwasów, no i wszelkich tam minerałów, które tutaj ma moja pielęgniarka w torbie. Takie wlewy robię sobie w domku. No to naprawdę fajnie działa. Mniej więcej tydzień czasu po takich wlewach no czujesz się naprawdę znacznie lepiej. No i ogólnie polecam. No to są zabiegi dość chyba już popularne, robione prawie w każdym mieście, w wielu zakładach, także no nie ma się tutaj czego bać, poza oczywiście kłuciem, no ale do tego już jakby przywykłem. Natomiast no bardzo fajnie to działa, szczególnie solkoseryl TAD 600, no to są przeciwzapalne i regeneracyjne środki, no natomiast aminokwasy, wiadomo, minerały czy wszelkiego rodzaju witaminy, no to tutaj uzupełniają deficyty, które powstały przez ten czas długiej redukcji. Także polecam. Natomiast przez te 2 tygodnie od zawodów to nie było tak, że się opierdalałem, czy nie trzymałem michy. No oczywiście jest spory problem, żeby nie jeść, bo organizm jest tak wypuszczony po długim deficycie kalorycznym, że ogólnie to mógłbym zjeść chyba cały świat. Muszę zobaczyć na notatki, ale dziennie
Na pewno jem średnio między 4 a 6 tysięcy kalorii przez ostatnie 2 tygodnie. No oczywiście to trzeba troszkę wyregulować. W większości przypadków to czyste jedzenie, aczkolwiek nie ukrywam, że w poprzedni weekend miałem ostre poniesienie jedząc sushi, także zjadłem go naprawdę sporo, myślę, że z 7000 kalorii. No i tak samo w piątek, w zeszłym tygodniu, no spore poniesienie poszło w stronę pizzy Domino's. Może pizza sama w sobie nie jest najlepsza, chociaż zjadłem też oczywiście margaritkę, no ale strasznie lubię słodycze z Domino's. Także siadły na 2 lava cake'i, calzone z KitKatem, no oczywiście pizza, no i jakieś fryteczki, także no będę z Wami szczery, 2 ostre poniesienia po 7000 kalorii, także sporo jedzonka wchodzi. I ruszamy na trening pleców. W tym vlogu pokażę Wam 2 treningi pleców, trening A i w kolejnym tygodniu trening B. Czymże jest okres masowy, bo dla większości, że tak powiem, laików czy ludzi spoza branży, to masa w kulturystyce to tak naprawdę jest jedzenie wszystkiego, co popadnie i tycie. No niestety to tak nie jest. Okres masowy jest okresem dużo cięższym w mojej opinii niż okres redukcyjny. Budowanie tkanki mięśniowej jest dużo cięższym i dużo bardziej pracochłonnym, długotrwałym procesem niż proces redukcji tkanki tłuszczowej. Na ogół ludziom wydaje się na odwrót, że to chudnięcie jest cięższe, jednak no, nie jest to prawda. Co więcej, wymaga tak naprawdę sporej nadwyżki kalorycznej, która w pewnym momencie prowadzi do tego, że po prostu zmuszamy się do jedzenia. To też nie jest fajne, tak? Bycie głodnym oczywiście na redukcji nie jest fajne, ale powiem Wam szczerze, że próba zjedzenia na przykład 6000 kalorii dziennie w czystym jedzeniu to jest rzecz dużo cięższa niż głodowanie. W tej chwili przez te pierwsze 3 tygodnie moja kaloryka trzymała się gdzieś na poziomie 4100 kalorii, przy czym w okolicach 200-220, jak pamiętam, gram białka, do 100 gram tłuszczy, no i reszta węglowodany, czyli jakieś 600 do 800 węglowodanów, zależy od dnia. I de facto po 3 tygodniach moja waga stoi już w miejscu, aktualnie waży 85 kg, no i już przy tej kaloryce 4000 no waga po prostu do góry nie idzie, także trzeba powoli zacząć zwiększać podaż kaloryczną. No a mam do zrobienia jeszcze 20 kg masy. Realnie plan na tą masę jest dojść do 105 kg przy stosunkowo niskim body facie, znaczy niskim, no mam nadzieję, mam na myśli poniżej 13-15%, czyli tak, żeby jeszcze ten brzuch i kostka na brzuchu były zauważalne. Oczywiście, że jest to okres, kiedy chciałbym trochę poprawić sobie tutaj samopoczucie, poprawić relacje z ludźmi, mniej troszkę się zmniejszyć trochę te restrykcje, które trzymałem przez ostatni okres czasu, przez całą redukcję i prepa do zawodu
no to tak celuję w mniej więcej w 80% czystego jedzenia, a 20% jakichś takich gadżetów. Jeżeli chodzi o treningi, to aktualnie trenuję 5 razy w tygodniu. Każdy dzień treningowy i nietreningowy robię godzinę cardio. Wynika to raczej z tego, że po prostu moja aktywność w ciągu dnia jest bardzo znikoma. Pracuję siedząco, głównie za biurkiem, także jeżeli nie zrobię tych kroków rano na bieżni, no to później w ciągu dnia de facto jedyne kroki, które robię, to są z telefonem po biurze jak chodzę i to wszystko, także no muszę kręcić to cardio, żeby zachować jakąś sylwetkę i podkręcać metabolizm. To oczywiście nie jest cardio na wysokim tętnie, to jest raczej chodzenie tam 4-4,5 km na godzinę przy około 2-3% pochyłu bieżni, także to raczej są takie zwykłe spacerki. Jeżeli nie chce mi się chodzić na bieżni, no to pokręcę na rowerku, grając na konsoli, tak już to wiecie, jak robiłem to w trakcie prepa. I zapraszam na trening grzbietu, trening B.